Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj na warsztat bierzemy odkurzacz przemysłowy DeWalt DXV20 PC, czyli sprzęt, który ma jedno zadanie: wciągnąć wszystko, co stanie mu na drodze. Zobaczymy również, jak radzi sobie w praktyce, czy ma dobrą siłę ssania, czy naprawdę warto go kupić do garażu, warsztatu lub do domu. Specjalnie postawiłem obok niego mojego starego, prawie 10-letniego StarMixa. Tak mniej więcej DeWalt się przy nim prezentuje. DeWalta mam trochę więcej niż 2 miesiące. Zakupiłem go z myślą przerobienia jako odciąg trocin do heblarki Shinko. Film znajdziecie na moim kanale. Po prostu podłączyłem beczkę pod odkurzacz DeWalta. Kiedy chcę używać jako odciąg trocin, po prostu łączę razem. Kiedy chcę używać odkurzacza, po prostu zdejmuję beczkę, zakładam pokrywę na dole i korzystam po prostu jako zwykły odkurzacz przemysłowy. Teraz tak, krótka specyfikacja. Odkurzacz ma 1050 W, zbiorniczek 20-litrowy, hałas, czyli coś około 80 dB, czyli cicho, w miarę jak na odkurzacz przemysłowy. Przepływ powietrza to jest 37,8 litra na sekundę. Jak na odkurzacz jest bardzo leciutki, waży niecałe 6,2 kg. Odkurzacz ma również stopień ochrony IPX4, odporność na zachlapania. Nie wiem, jakby zareagował, jakbym go chlusnął wiadrem wody. Nie sprawdzałem. W zestawie dostajemy filtr HEPA. Jak się go zdejmuje, filtr piankowy, czyli do ściągania wody. Tak się go z powrotem zakłada. Przekręcamy tutaj. Tak wygląda u mnie przerobiony jako odciąg trocin filmik na kanale. W zestawie jest jeden worek. Zakładamy go tak, tu żeby ładnie filtr wyszedł. Zakładamy odkurzacz gotowy do pracy. W zestawie jest rura 210 cm, dwie końcówki. Ja mam akurat uboższą, są wersje z większą ilością końcówek. To całość ma 86 cm. Odkurzacz oczywiście jest na kółeczkach. Spory rozstaw. Nie jest wywrotny. To jest moim zdaniem bardzo ważne, jak sięgniemy. Minusem tutaj, jak widzicie, jest trochę luz. Moim zdaniem mogli to zrobić coś w stylu jak w StarMixie. Także rurę się szybko wyciąga i wciska. Odkurzacz ma funkcję dmuchawy. Działa ona bardzo dobrze.
funkcja dmuchawy działa bardzo dobrze. Teraz sprawdzimy siłę ssania. Jak widzicie, przygotowałem tutaj, jest trochę trocin, jest popiół, ogólnie pył. I na koniec takie małe podsumowanko ode mnie. Najpierw plusy, lekka konstrukcja jak na odkurzacz przemysłowy, nawet z moją przyróbką pod spodem, płyta 18 plus 2 korki hydrauliczne, szeroki rozstaw kół, odkurzacz przez to jest bardzo stabilny, duża siła ssania jak na moc 1050 W. Rura 48 mm po zewnątrz, w środku 40 mm. W moim starym Starmixie 10-letnim w środku średnica 30 mm. Mamy funkcję dmuchawe. Nawet na początek może spokojnie zastąpić kompresor do przedmuchiwania. Wygodna rączka do noszenia. Oprócz tego na tej rączce zwijamy przewód. Tu jeszcze mamy taką zapinkę i też w jakimś stopniu możemy tą rurę zablokować. Minusem tego odkurzacza jest przewód, jest bardzo cienki, ma tylko 3 metry długości. Moim zdaniem minimum 5-7 metrów powinien być przewód w odkurzaczu przemysłowym. Brak gniazda na elektronarzędzia, ale którymś modelu z tej serii chyba jest, tylko za dopłatą. Nie podoba mi się mocowanie tej rury. Ma takie luzy. Brak adapteru do elektronarzędzi. Trzeba oddzielnie dokupić. Bardzo króciutka rura. Ma tylko 210 cm. Więc praca z narzędziami jest mało wygodna. Te rurki moim zdaniem mogłyby być metalowe. Ja sobie tutaj przerobiłem w ten sposób. Idealnie mi pasuje rura festolowska. W ten sposób praca z elektronarzędziami jest bardzo wygodna. I jeszcze jeden minus tego odkurzacza. Cena jest bardzo atrakcyjna, ale niestety z tego co zauważyłem, worki do tego odkurzacza nie są tanie, więc trzeba poszukać jakiejś tańszej alternatywy, żeby opłacało się go zakupić. Podsumowując, patrząc na jego możliwości, stosunek jakości do ceny, spokojnie mogę go polecić. Do domu, do warsztatu, do garażu, do samochodu. Robi robotę, nie kosztuje fortuny. To by było na tyle. Zapraszam do kolejnych filmów.